Cześć, tu Mariusz. Na dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wygląda obecnie moja hodowla. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Naszym pierwszym filmem, który opublikowaliśmy na YouTubie, była prezentacja hodowli. Minął już prawie rok od tej chwili. Chciałem Wam właśnie pokazać dzisiejszy stan, ile pająków przybyło, regałów i tak dalej. Powiem Wam w sekrecie, że zmieniamy miejsce zamieszkania i przenosimy całą hodowlę w inne miejsce. Przenosimy się na Podlasie, także ten film będzie ostatnim filmem z prezentacji hodowli w tym miejscu. Tutaj są murinusy, tu makulaty i awicularie i mam jeszcze violaceusa tutaj. Zmieniło się dosyć dużo, przybyło nam sporo pająków. Pewnie jak widzieliście na filmach, zaczęliśmy hodować sporo awicularia i wszystkich gatunków z podrodziny avicularinae. Także na tej półce tutaj, jak widzicie, na całej długości mamy maluchy, które w przyszłości zasilą naszą hodowlę. Z nowości pojawiły się na przykład variegata czy rufa. Mamy tego bardzo dużo, po około 30 sztuk z każdego gatunku, także myślę, że będzie w przyszłości co oglądać. Poniżej, jak możecie zaobserwować, tutaj mamy teraz inkubatory. Inkubujemy w tym miejscu właśnie pająki ze względu na to, że tutaj w tym kącie mamy troszeczkę stabilniejszą temperaturę. Nie ma przewiewów, tak jak przez całą hodowlę i te pająki sobie tutaj się inkubują. Mimo że to już jest praca zawodowa, nadal zbieram pająki i hoduję je od L1. Większość tutaj pająków, które się znajduje, są gatunkami i osobnikami, które zostaną u nas, a wyhodowałem je właśnie od pierwszych stadiów ich życia. Gatunki, które wzbogaciły moją hodowlę, są to na przykład gatunki Ornithoctoninae spehonsei, Birupes simoroxigorum. Także tego wszystkiego jest po kilka sztuk, żebyśmy mieli szansę w przyszłości trafić samice. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że zbieram te gatunki i w gruncie rzeczy zapominam o nich, że je posiadam. I w momencie, kiedy siadam sobie dla relaksu, w sensie karmienia dla relaksu, wyciągam te pudełka, wszystkie oglądam i tak jakbym je na pierwszy raz widział, ze względu na to, że tak jak wspomniałem wcześniej, zapominam co kupiłem i mam zwyczajnie frajdę z tego, że widzę jak to rośnie. Kiedy było właśnie w stadium L1, oczywiście było wszystko prawie że takie samo, zmienia się z czasem, a przy takiej ilości pająków wydaje się, że pająki dużo szybciej rosną ze względu na to, że zaglądam do nich raz w tygodniu. Tak jak wspomniałem wcześniej, zapominam, że te gatunki akurat posiadam, zaglądam do nich ponownie i co jakiś czas te pająki są większe. Oczywiście nie wszystkie naraz, ale powiedzmy jedna część wylinieje. Przy kolejnym karmieniu następne osobniki i tak cały czas coś rośnie, także mam frajdę z tego, że te pająki, które zbieram dla siebie, cały czas mi linieją i nie mam takiego przestoju jak przy małej ilości pająków. Oprócz tego, że zbieram pająki, odkładam także pająki z własnych kokonów, czy też z takich zakupów hurtowych, jakich dokonuję. Mam taką zasadę, że jeżeli gatunek, który jest dosyć rzadki, a uda mi się go rozmnożyć, zostawiam sobie od 10 do 15 sztuk, no chyba że to jest jakaś awicularia lub z tej podrodziny, także tam troszeczkę więcej, nawet do 30. A żeby utrzymać linię i nie kupować w przyszłości samic tych najprostszych, najbardziej popularnych gatunków jak Chromatus czy Irminia, także z każdego kokonu, no może nie z każdego, ale w większości kokonów zostawiam sobie po 2, 3 do 5 osobników, żeby w momencie, kiedy te dorosłe samice, które posiadamy, zbliżały się do końca życia, żebyśmy mieli w to miejsce kolejne osobniki i żebyśmy nie musieli po prostu kupować następnych osobników. Jedną z rzeczy, która zmieniła się u nas na hodowli, jest wielkość wentylacji, którą stosujemy w tych małych pudełkach. Wcześniej przekuwaliśmy to dosyć grubym ostrzem, teraz robimy dziurki średnicy mniejszej niż 1 mm. Dzięki temu do tych pudełek nie dostają się chociażby muszki. Zmieniliśmy także pudełka, w których trzymamy podrostki. Bardzo wygodne, fajne pudełka, łamane, z tej strony otwierane i łamane w taki sposób, że możemy sobie po prostu tylko jedną część otworzyć, te pudełka, ewentualnie do jakichś większych prac z tej strony. No, wentylacja jest tak samo zrobiona właśnie jak w tamtych pudełeczkach, czyli bardzo drobna, żebyśmy nie mieli kłopotów z jakimiś muszkami.
Zastosowaliśmy także troszeczkę większe pudełka dla już podrostków gatunków nadrzewnych, tak jak tutaj na przykład Avicularia rufa. Tu już to jest pojemnik 1-litrowy, także na pewno większy niż w w których trzymamy małe osobniki. Tak jak pewnie tutaj zauważyliście, maluszki Avicularia nie trzymamy ani w matchboxach, ani w kliszówkach, tylko jeżeli ten pająk zostaje u mnie, to wpuszczam go od razu do tej wielkości pudełka. Tak jak widzicie, wystrój jest zrobiony z korka, a tutaj Avicularia purpurea wielkości L1 już trafia do takiego pudełka. Niektórzy mogą się zapytać, czy nie mamy kłopotów z karmieniem. No, nie posiadam właśnie takich problemów ze względu na to, że przy karmieniu nie wrzucam jednego karaczana, w sensie tu w tym przypadku wylęk, tylko 4-5 sztuk i te karaczany gdzieś tutaj się znajdują, nie przeszkadzają pająkowi. A pająk robi sobie pajęczynę i gniazdo tak przy wieczku, także one nie mają do niego dostępu. Jeżeli pająk linieje, to się zamyka w tym gnieździe i karaczany mu na pewno nie przeszkadzają. Także karmię większą ilością naraz, a nie pojedynczo. Dlatego mogę sobie pozwolić na troszeczkę większe pudełka. Po drugiej stronie posiadam regał z dorosłymi samcami. Trzymam je w braplastach, ze względu na to, że samców w gruncie rzeczy nie trzyma się w terariach. Są one potrzebne nam tylko i wyłącznie do dopuszczania i w momencie, kiedy nam się uda dopuszczanie, albo wracają na miejsce i czekają na kolejną samicę, albo zwyczajnie je sprzedajemy. Także po tej stronie, jak widać, trochę samców dorosłych posiadamy. W tym rzędzie troszeczkę się zmieniło. Dostawiliśmy, tak jak widzicie, za mną jeden regał. W kolejnym rzędzie także będzie jeden dodatkowy regał. Znaleźliśmy też sposób na to, by otwierać teraria w sposób dosyć wygodny. Porównując to do tamtego wcześniejszego sposobu, jest dużo lepiej. O czym mówię? Teraria, które stoją tutaj, jak widzicie, są w formie gilotyny. Jeżeli chcielibyśmy otworzyć je, no to musimy oczywiście terarium z regału wysunąć, więc to tutaj akurat pierwszy rząd będzie dosyć wygodny, ale już kolejny nie, ze względu na to, że jak otwieramy, to za dużo nie tworzymy takiego terarium, bo szybka uderza o górną i żeby je trochę bardziej otworzyć, musimy terarium wysunąć, kolejne znowu wysunąć i tak dalej, więc taka piramida się tworzy. Jak to rozwiązać? Widzicie tutaj na tym regale podłożyliśmy 1,5 cm listewki pod tył terarium. Terarium to nie zjeżdża, bo ciężar je dociska, a dzięki temu szkła są wysunięte górną częścią ponad regał. Możemy je wszystkie ładnie dosunąć do każdej półki i w momencie, kiedy otwieramy takie terarium, ono nie zawadza o górną część i każde terarium możemy sobie spokojnie otworzyć i nie mamy kłopotów z tym właśnie, tak jak na tym regale, z tym blokowaniem się pod kolejnym terrarium. Także tutaj jeszcze nie zmienialiśmy tego ze względu na to, że będziemy montować teraz nowe oświetlenie, właściwie całe oświetlenie na wszystkich regałach będziemy wymieniać, ze względu na to, że miałem do tej pory kilka źródeł światła LEDowego i mają różną barwę, także to niezbyt atrakcyjnie wygląda. Teraz kupiliśmy prawie 100 metrów oświetlenia LEDowego i będziemy wymieniać właśnie wszystko. Dlatego jeszcze nie modernizowałem tutaj tych regałów, bo wyjmować i wkładać z powrotem terraria, robić to kilka razy, no to zabiera zbyt dużo czasu. Zmieniliśmy także wielkości terrariów, w jakich trzymamy pająki. Na przykład na poprzednim filmie widzieliście cyriokosmusy, które trzymaliśmy w terrariach 10x10x20. W tym momencie trafiły one do aż tak dużych terrariów. Niektórzy zadadzą pytanie, dlaczego tak duże terrarium dla właśnie tak malutkich gatunków. Odpowiedź prosta. Tak jak wcześniej wspomniałem, kupiliśmy LEDy po to, żeby móc posadzić rośliny i zrobić te terraria troszeczkę atrakcyjniejsze pod względem wyglądu. I właśnie to był cel zmiany. Także cyriokosmusy już trafiły do takiej wielkości terrariów i każde inne w przyszłości rozmiary będziemy też powiększać dla poszczególnych oczywiście rodzajów, bo Poecilotheria będzie potrzebowała trochę większego terrarium niż w tej chwili posiadamy. Tak pokrótce, tutaj są dwa rzędy gatunków z rodzaju Poecilotheria. Tutaj mamy dwa rzędy chromatopelmy, a na samym dole gatunki z Ameryki Południowej naziemne.
Po drugiej stronie są gatunki nadrzewne, tutaj cały rząd, te dwa rzędy rodzaju Psalmopeus. Tutaj mamy rodzaj Cyriopagopus, także Formincohilus, a tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, są Cyriokosmusy i gatunki właśnie nie większe niż Neoholoteleincei. Kolejną zmianą, która nastąpiła u nas w hodowli, są oprócz właśnie tamtego poprzedniego regału dwa nowe regały, w których trzymamy gatunki z podrodziny Avicularinae. Oddzielnie są postawione właśnie dla funkcji chociażby reprezentacyjnej, bo te gatunki są bardzo atrakcyjne pod względem wyglądu. Jeszcze też nie posiadają oświetlenia, ale tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy przed przeprowadzką i w tym momencie rozkręcać to wszystko troszeczkę mija się z celem i zabierze nam zbyt dużo czasu. Także tutaj mamy na przykład, tu są 3 rzędy Caribena, poniżej mamy już Avicularie, na przykład Minatrix, a z tej strony Avicularia i jej morfotypy, a także poniżej Avicularia juruensis i jej morfotypy. Znajdują się też tutaj takie rodzaje jak Iridopelma czy Ibirapora. Także te dwa regały są nowością i w ostatnim czasie moimi ulubionymi regałami. W kolejnym rzędzie widzicie, tak jak wcześniej, nieoświetlone regały, a oświetlone, to widać, że to są regały, które już u nas wcześniej były, a te dwa dostawiliśmy i zwiększyliśmy ilość gatunków. Co tutaj się zmieniło? Tak samo jak i w poprzednich regałach, podnieśliśmy wysokość półek ze względu na to, że ogrzewanie podłogowe, które stosuję, nie działało tak jak powinno. Ze względu na to, że pierwszą półkę zamontowaliśmy na samym początku od podłogi, więc całe ciepło zostało blokowane przez pierwszą półkę, która się nagrzewała i to właściwie tyle z tego ogrzewania. Podnieśliśmy właśnie te półki po to, żeby uzyskać jak największą ilość ciepła, przez co przez chwilę mieliśmy mały problem, jeżeli chodzi o ustawienie, ponieważ w przeciągu 2 dni od podniesienia półek temperatura do takich wartości wzrosła przez to, że musieliśmy trochę pobawić się w regulację. A jeżeli chodzi o same pająki, to tutaj także jest kontynuacja poprzedniego regału, czyli tutaj są rodzaje Epeciloteria. Tutaj te 3 rzędy, aż po całej długości, to jest rodzaj Brachypelma i Triltocatl. Po tej stronie mamy gatunki w terrariach dla gatunków podziemnych. Używamy już ich sporo czasu, prawie już 4 lata. Tutaj mamy Aphonopelmy i kierując się w tą stronę są też mniejsze gatunki takie jak Schroederi czy Chaetopelma olivaceum, gatunek pochodzący z Europy. Jesteśmy w ostatnim rzędzie regałów. Tutaj znajdują się, jak widzicie, jeszcze puste półki. Na dniach zostaną zapełnione ze względu na to, że zamówiliśmy już terraria. Tutaj jest mało szkieł ze względu na to, że to jest typ pająków, który ja osobiście najmniej lubię. Są to gatunki z Afryki i po prostu dużo tego nie mam, nie przepadam za gatunkami z Afryki. Po drugiej stronie mamy terraria także nietypowe, jeżeli chodzi o naszą hodowlę. Pierwszym to było właśnie ten terrarium dla gatunków podziemnych. Tutaj posiadamy bardzo duże gatunki i rodzaje takie jak Theraphosa, Pampobeteus czy też Xenestis. Z frontu wyglądają terraria jak każde inne, czyli tutaj mają 25 cm, tu mają wysokości 20 no ze względu na to, że nie trzymamy pająków z Ameryki Południowej w za wysokich terrariach. A czym one się różnią od tych, które występują w większości hodowli? Różnią się tym, że to terrarium nie jest krótkie, tylko jest bardzo, bardzo, bardzo długie. Dlaczego takie rozwiązanie? Żeby jak najwięcej miejsca zapewnić gatunkom właśnie dużym. Na przykład mamy regał, który stoi przy ścianie i żeby zyskać jak najwięcej miejsca, nie tworząc terrariów właśnie w szerokość, tylko w długość, postanowiłem wypróbować to, no i sprawdza się. Także terraria, regały, które mamy dostawione do ściany, możemy po prostu zrobić sobie troszeczkę szersze. Jeżeli mamy właśnie ścianę, przy której stanie regał i chcemy hodować trochę większe pająki, no to właśnie taki typ terrariów będzie
na pewno wygodny i bardziej ergonomiczny. Także takie rozwiązanie wykorzystuję w swojej hodowli. Dalej, jak spojrzycie, są pudełka Braplasty, to już są właśnie samice, które czekają na te teraria, które tutaj właśnie staną w najbliższym czasie. W tym regale zmieniło się dosyć dużo. Na tych rzędach i za mną znajdują się podrostki, które posiadamy w ofercie, a wyżej są pudełka, w których zostawiamy na później maluchy, które mają zasilić właśnie nasze regały i ofertę w podrostki. Musieliśmy właśnie zrobić to w taki sposób, że odkładamy już maluchy zaraz po albo rozmnożeniu, albo zakupie hurtowym, ze względu na to, że na półkach z maluchami nie byliśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby urosły nam do podrostków. Zazwyczaj udawało nam się sprzedać większość wcześniej, zanim one urosły, powiedzmy do tego 1,5–2 cm ciała. Jesteśmy już w ostatnim rzędzie. Tutaj znajdują się maluchy w koszach oraz właśnie w tych pudełkach. W kliszówkach trzymamy tylko i wyłącznie malutkie gatunki typu właśnie Cyriokosmus, czy te gatunki, które rodzą się w bardzo dużych ilościach, przez co ich wielkość na samym początku jest niewielka. Także tutaj znajdują się na przykład genikulaty, czy też sazimai od L1 do L3-4. W tych koszach znajdują się sosierki. W takich sosierkach trzymamy od razu gatunki nadrzewne od L1, takich gatunków na przykład jak makulata czy Violaceus. Mimo że one są dosyć małe i moglibyśmy je trzymać w kliszówkach, tego nie robimy. Zapewniamy im od razu troszeczkę lepsze warunki, co pomaga im w lepszym wzroście. Już niedługo zmieniamy miejsce naszej hodowli, także będziemy dalej dokumentować to, co się dzieje. Będziemy dokumentować także cały proces przenoszenia hodowli. Miejsce, w którym będziemy trzymać pająki, nie będzie dużo większe niż teraz te pomieszczenie, które posiadamy. Uda mi się tam dostawić tylko powiedzmy 2 regały, czyli już niewielką ilość pająków. Jednak to nie jest miejsce docelowe, do którego się przenosimy. Planujemy właśnie w tym roku także zacząć nową budowę i będziemy mieli troszeczkę więcej powierzchni, jeżeli chodzi o samą hodowlę. Przenosimy się, jeżeli się wszystko oczywiście powiedzie, za około 2–2,5 roku na większy metraż. Będziemy mieli około 160 m². W planach jest także troszeczkę bardziej profesjonalne studio nagraniowe oraz do fotografii, także mam nadzieję, że i jakość za jakiś czas się poprawi. Na sam koniec chciałem Wam podziękować za oglądanie tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Jeżeli chodzi o regały, bo wiele będę miał pytań na pewno, skąd bierzemy takie regały, link do sklepu, w którym się zapatrujemy, także umieszczę w opisie tego filmu. Tak samo jak linki do naszych mediów społecznościowych. Jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym filmie.